bili, krzyczeli i poniżali go. Ten człowiek ledwo wyszedł z życiem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek Historystory. Dziś odcinek o zmroku. Dlaczego o zmroku? Dlatego, że cały temat jest, mówiąc delikatnie, naprawdę mroczny. Dziś opowiem Wam o służbach. O służbach na Dolnym Śląsku, ale tych powojennych. A więc o Milicji Obywatelskiej, o Urzędzie Bezpieczeństwa, a także o tych, którzy byli nad nimi i byli nowymi mocodawcami całego powojennego ładu w Polsce Ludowej. O żołnierzach i oficerach Armii Czerwonej. I te trzy grupy musiały tutaj na Dolnym Śląsku powolnie ze sobą działać. Oj, a miały co robić, dlatego że wciąż mieszkało tutaj dziesiątki tysięcy Niemców ludności cywilnej, dużo poukrywanych hitlerowskich gadów, którzy wierzyli i czekali, że przyjdą tu Amerykanie, będzie III wojna światowa i rozkurzą cały ten nowy ład, a przede wszystkim pogonią Polaczków. I oczywiście walczyli i mieli też pewien mikrokosmos, mnóstwo narodu, który został tutaj uwolniony z obozów i niemieckich kacetów, a także tych, którzy zjechał na Dolny Śląsk w poszukiwaniu nowego i kolorowego powojennego życia. I potężne bandy szabrowników, które tylko czekały, aby wyłupić co się da i zabrać do siebie i zżyć tak, jak pokazywali niektórzy szabrownicy w knajpach, podnosząc toast zimnej, dobrej wódki. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez kanał YouTube. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i korzystać z opisów do niego przygotowanych. Podcasty, reportaże oraz uczestnictwo w tajnej grupie mecenasów kanału Historystory na FB. Dziękuję i zapraszam. Pod koniec maja 1945 roku do Świdnicy przyjeżdża niejaki Mieczysław Sendłak. Zostaje on wiceprezydentem tego miasta, które trafia w ręce Polski Ludowej. To miasto było niemieckie, nazywało się Schweidnitz, a w 1945 roku ma być polskie. Jest tutaj niezwykły galimatias ludzki. Rozchodzi się z ust do ust, że niejaki Sendłak będzie przemawiał na rynku do niemieckiej ludności. Nie wiadomo, kto puścił plotkę, ale tak to wyglądało. Zeszli się wszyscy Niemcy, bo przemówienie miało dotyczyć ich losu, co będzie z nimi dalej. Zeszli się wszyscy Niemcy, przeważnie dzieci, kobiety i starcy. Mężczyzn nie było, bo albo byli na frontach, albo zginęli, albo siedzieli w niewoli w sowieckich czy amerykańskich i angielskich obozach. Kiedy się takie zbiegowisko zrobiło, podano hasło do milicji, że to Niemcy próbują zrobić rewoltę i przejąć Świdnicę. Milicja dostała rozkaz strzelać w powietrze i rozgonić całą tą szwabską hołotę. Nagle ktoś powiedział, że do Sendłaka strzela z wieży jakiś karabin. Chcą zabić wiceprezydenta. Rozpoczął się galimatias, jakiś totalny chaos.
Krzyki, strzały w górę, wrzaski. Niemki zaczęły uciekać. Tu wszędzie jest bruk. Miały buty na obcasach, wywracały się, gubiły torebki, gubiły dzieci, gubiły swoje paczki, różnego rodzaju walizki. Powstał tak potężny galimatias, że większość tych torebek i tych butów milicjanci musieli pościągać z rynku i ustawić pod mur kamienicy, aby one później mogły sobie odebrać. Takie są relacje jednego z pierwszych milicjantów w Świdnicy, które w 2012 roku zamieścił u siebie portal Świdnica Nasze Miasto. Natomiast czy tak było naprawdę? Myślę, że tak. Wiele ludzi przyjeżdżając tutaj liczyło na nowe życie. I ten milicjant, który opowiadał te rzeczy, również na to liczył. Opowiadał jeszcze inne, na przykład takie, że na służbie milicji było 2 Niemców. Jeden nazywał się Wenzel, a drugi nazywał się Kęcel. I tych 2 Niemców to byli rzezimieszki i kryminaliści, ale twierdzili, że są komunistami i będą wyłapywać element hitlerowski niemiecki i przyprowadzać. Prawdopodobnie przeprowadzali wielu niewinnych ludzi, aby ich obrabować. Generalnie byli oni tak totalnie i potwornie bici na komisariacie, aby przyznać się do przynależności NSDAP czy innych jeszcze organizacji hitlerowskich. Widziałem, mówi ten milicjant, jak tych 2 Niemców wzięło starego Niemca, założyło mu na ramię flagę dużą ze swastyką, na szyi powiesiło portret Hitlera i kazało mu skakać po rynku w Świdnicy, tarzać się i kręcić, bili, krzyczeli i poniżali go. Ten człowiek ledwo wyszedł z życiem. Między tymi grupami, które wymieniłem, a więc Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa, czy Armią Czerwoną, czy nawet Ludowym Wojskiem Polskim, dochodziło tak naprawdę do wielu konfliktów. Każdy miał swój jakiś interes, każdy chciał zyskać albo być tym, który rządzi. Na przykład na zabawie w czerwcu 1945 roku, którą zorganizowała Milicja Obywatelska, został rozbrojony powiatowy szef Urzędu Bezpieczeństwa, a rozbroił go komendant Milicji Obywatelskiej w Świdnicy. Dopiero obu tych 2 panów pogodził rozjemca, komendant wojenny Armii Czerwonej. Ale 3 miesiące później, latem 1945 roku, na kolejnej zabawie, którą organizował Polski Czerwony Krzyż, PCK, doszło do strzelaniny. Otóż patrol milicji, 3 milicjantów, przyjechało na wezwanie szefa lokalu, dlatego że leżał tam pijany w sztok przy wejściu funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Leżał schlany, rozkrzyżowany, z bronią na wierzchu. Kto by ruszył ubowca? Każdy się panicznie bał. Musiała przyjechać milicja. Przyjechał Zawartka, przyjechał Jabłoński i przyjechał Salbert. Okazało się, że kiedy milicjanci chcieli podnieść tego upojonego, schlanego wieprza komunistycznego, to zjawił się następny i powiedział, że nie wolno go ruszać. I w pewnym momencie ten drugi wyciągnął broń i strzelił do 20-letniego Zawartki w pierś. Zawartka padł trupem. Następne strzały chciał oddać do Jankowskiego. Ale 3 milicjant Zalbert podbił mu rękę, wyskoczyła broń, złapali za kark, położyli. Chłopakowi życia już nie wrócili, a ubowiec został ukarany. Dostał kilka lat więzienia. To nie była adekwatna kara za zabicie młodego chłopaka, który wcześniej był robotnikiem przymusowym i chciał rozpocząć nowe życie. Wstąpił do milicji, bo dawała spodnie, dawała trochę chleba i dawała mieszkanie. Na przykład jeden z pierwszych milicjantów w Świdnicy, który zaczął służbę w maju, pierwsze pieniądze dostał dopiero w grudniu 1945 roku. Generalnie aprowizacja takich oddziałów milicyjnych była cieniuteńka. Ludzie ci nie dostawali na tyle żywności, aby
być w pełni najedzonymi. Jeżeli stołówka była zaopatrzona w dany dzień, to można było pojeść trochę zupy, ziemniaków i od czasu do czasu jakiegoś mięsa. Generalnie milicjanci nie byli dozbrojeni, dożywieni i nie byli też dobrze ubrani. Na przykład milicjant ze Świdnicy wspominał, że większość z nich nosiła tak mozaikowe ubranie, że kompletnie wyglądali na jakiś obszar pańców i dziadów, a nie na nową, odrodzaną milicyjną służbę. Część mundurów była czechosłowacka. Większość z nich nosiła mundury niemieckie, które były przefarbowane na inne kolory, aby oczywiście nie przywoływały niemieckiego okupanta wśród tych, w których oni się pojawiali. Ale wracając do żywności. Mieli paczki UNRWA, ale też organizowali sobie jedzenie po swojemu. Na przykład jeden z milicjantów, jadąc wieczorem rowerem z patrolu, zobaczył cały wóz z końmi pełen chleba, a w środku w gospodzie chlali na umór sowieccy żołnierze. Wrzucił rower na wóz, delikatnie odwiązał konie i po cichu przyjechał do Świdnicy. Chłopaki wyskoczyli, chleb zmagazynowali, a potem wóz odstawili wieczorem do knajpy. Sowieci byli już urżnięci sztok. Kiedyś chcieli podprowadzić również krowę z majątku, które pracował już dla sowieckiej aprowizacji, dla sowieckiego wojska. Zabrano tą krowę, ale zaraz bryczką, śladami tej krowy przyjechał oficer sowiecki, który sprzątnął ją polskim milicjantom. Generalnie bywało tak, że jadło się śledzia słonego z beczki i popijało wodą z kranu. A jak wyglądała współpraca z Sowietami? Zaraz wam o tym opowiem. Od tego, jak wyglądała współpraca między Sowietami a milicjantami Świdnicy, wszystko zależało, kto miał w służbę głównego oficera dyżurnego. Czyli służbę miał kapitan Ryżykow, to bezapelacyjnie. Tam, gdzie sowieccy żołdacy wszczynali burdy, atakowali Polaków, albo chcieli zhańbić kobiety, albo chcieli coś wygrabić, to zaraz pojawiał się patrol i bezwzględnie taki temat był zamknięty. Jeżeli miał inny oficer dyżur, szczególnie jeden, który nawet w lipcu nosił walonki i kufajkę i cuchnęło od niego, bo pocił się straszliwie, to nie można było liczyć na żadną pomoc. Był taki przypadek, kiedy milicjanci udaremnili grabież majątku, który należał już do polskiego gospodarza, sowieckim żołnierzom. Ci zaplanowali zemstę. Przyjechali czołgiem do Żarowa, koło Świdnicy, i ostrzelali czołgiem w 1945 roku w listopadzie posterunek polskiej milicji obywatelskiej. Wtedy służbę pełnił kapitan Ryżykow. Natychmiast poinformowany, przyjechał patrolem, udało mu się ustalić numer wozu, czyli czołgu, numer wozu pancernego i pojechał do jednostki pancernej do Strzegomia, zameldował dowódcy, natychmiast znaleziono załogę i dowódcę czołgu i rozkazem głównego komendanta Armii Czerwonej na Dolnym Śląsku został wydany wyrok, aby tych sowieckich żołnierzy rozstrzelać. Milicjanci byli zdumieni, myśleli, że to będzie jakaś kara. Nie, rozstrzelać. Wyrok wykonano w ciągu 48 godzin. Ryżykow to w ogóle był swój chłop, wspominali świdniccy milicjanci. Człowiek ten szedł od Stalingradu po Berlin. Naoglądał się bestialstw, tyle, mordów i strasznych rzeczy. Stwierdził zatem, że po wojnie, kiedy się to wszystko skończy, nie można dopuszczać do jakiegokolwiek powrotu sadyzmu i morderstw. Dlatego też trzymał ostro w ryzach za mordę swoją Czerwoną Armię, czyli tymi, którymi dowodził. Niedaleko stąd, za moimi plecami, znajduje się dworzec kolejowy.
Kiedyś milicjanci zadzwonili do Ryżykowa, że pijany podoficer sowiecki chce bagnetem zadźgać polskiego zawiadowcę stacji. Nie minęło 10 minut. Był osobiście kapitan, aresztował, wytrzaskał po mordzie podoficera i powiedział, że jeżeli jutro nie przyjdzie i nie przebłaga tego zawiadowcy stacji o życie, to po prostu skończy bardzo marnie. Zajmie się nim NKWD. Na portalu Świdnica Moje Miasto, jak powiedziałem na początku tego odcinka, jest właśnie opowieść świdnickiego milicjanta, który na przykład wspomina, że on osobiście nie znęcał się nad Niemcami. Nie traktował ich brutalnie. Uważał, że trzeba było się wyzbyć tej zemsty i po zakończeniu działań wojennych rozpocząć budowanie nowego świata, bo tak naprawdę cały ten cykl mszczenia, mordowania trwałby w nieskończoność i nigdy nie byłoby końca. A trzeba było żyć i zacząć budować nowy świat. I opowiadał, że przyszły do niego dwie Niemki, które nie miały żywności. Oni głodowali. I powiedziały, że jeżeli będzie dawał im chleb albo zlewki ze stołówki milicyjnej, to pokażę mu, gdzie znajduje się motocykl, bo ich ojciec schował. Rzeczywiście, zawarli taki układ. Niemki pokazały w piwnicy kamienicy, gdzie znajduje się motocykl i tak świdnicki milicjant miał przepięknego stalowego rumaka, którym dumą jeździł po Świdnicy, a Niemkom dalej dostarczał jedzenie. Kiedy dowiedział się, że zostały wysłane do jakiejś karnej pracy na ziemskim majątku, spowodował, aby stamtąd je zwolniono i dał im pracę właśnie w koszarach milicyjnych, aby sprzątały, prały i gotowały. Milicjant ten wspominał, że mundury z tych różnych właśnie mozaikowych tkanin szyli mu i innym milicjantom niemieccy krawcy, którzy tu cały czas byli. Mało tego, dostawali również skórę, aby uszyć sobie buty, czyli oficerki, i również jakieś strzępki, aby mogli im zrobić czapki, rogatywki. I tak wyglądało powojenne życie. Z perspektywy młodego chłopaka z centralnej Polski i wielu innych jemu podobnych, którzy trafili tutaj na ziemię zachodnie po 1945 roku i rozpoczęli służbę w nowej formacji, którą nazwano Milicją Obywatelską. Tak jak powiedziałem, w całej tej historii są ludzie, którzy mieli paskudny charakter i są ludzie, którzy zachowali człowieczeństwo i w nowym powojennym świecie dalej człowieczeństwo było ich głównym nurtem nowego życia.